Kiedy ruszamy w teren więcej niż na jeden dzień, chcielibyśmy mieć coś, na czym możemy ugotować wodę, ewentualnie usmażyć sobie coś do jedzenia. Jeżeli idziemy do lasu, na przykład na bushcraft, to wystarczy nam jakaś podpałka, niewielkie ognisko. Są też takie palniki, które są na paliwo stałe, można tam dodać nawet jakieś gałązki i podczas takiego gotowania spokojnie sobie gotować lub coś smażyć. Kiedy nie bardzo mamy jak rozpalić ogień lub jest to utrudnione albo chcemy poruszać się szybko, mieć jakiś minimalny sprzęt, to bardzo fajnie sprawdzają się takie małe palniki. Są one bardzo leciutkie, dość tanie i na nich spokojnie możemy sobie coś usmażyć, jak mamy patelnię, ugotować sobie wodę. Mi jednak te rozwiązania często się nie sprawdzają, ponieważ jeżeli wybieram się zimą w góry, albo są to gdzieś góry wysokie, Alpy na przykład, no to chcę, żeby mój palnik był maksymalnie efektywny, lekki, niezawodny oraz dookoła mam głównie skałę, śnieg, lód, więc nie będę się bawił w jakieś smażenie, gotowanie. Mi przede wszystkim chodzi o to, aby zrobić jak największą ilość wody w najkrótszym czasie. Mógłbym więc powiedzieć, że ja potrzebuję takiego palnika do zadań specjalnych. Ja nazywam się Bartek, jestem instruktorem wspinaczki, taternikiem, alpinistą i dzisiaj pokażę Wam palnik, a w zasadzie cały system gotowania, bez którego ja nie wyobrażam sobie zimy w górach lub wielodniowej wyprawy gdzieś wysoko w góry. Jako ciekawostkę dodam, że w opisie tego filmu znajdziecie listę takich używanych przeze mnie polecanych różnych sprzętów, szpeju wspinaczkowego, outdoorowego. Znajdziecie tam dużo ciekawych linków, jak również i link do takiego wideobooka wspinaczkowego, który zawiera wiedzę, którą ja przekazuję na kursach wspinaczkowych moim kursantom. Zachęcam także, abyście zostawili łapkę w górę, suba i jedziemy z odcinkiem. I teraz zapewne wielu z Was już się domyśla, że chodzi tutaj o system Jetboil. Ta firma wyróżnia się już na rynku outdoorowym od wielu lat. Kiedy zacząłem się wspinać w 2010 roku, mój kolega z takim właśnie ogarkiem jechał na Mont Blanc. Ja byłem zajarany tą konstrukcją i jak się po latach okazało, bardzo mocno rozpropagowała się ta firma na świecie. Jest on uważany za jeden z najlepszych palników, nawet jak nie najlepszy, ale oczywiście w pewnym zakresie wymagań. O Jetboilu znajdziecie już nie jeden film na YouTubie, natomiast z tego co ja widziałem, praktycznie wszystkie filmy są tam robione przez gości, którzy są gdzieś w lesie latem albo na kampingu jesienią, wiosną, mają jakąś tam lekką kurtkę, są dobrze osłonięci, są takie w miarę komfortowe warunki do bytowania, do gotowania. Wielu tych twórców właśnie chwali Jetboila, ale stwierdza, że równie dobrze sprawdza się taki mały palniczek, który można za 40 zł kupić, dokupić tam garnek z radiatorem i praktycznie będzie to samo. Po co przepłacać? Mnie natomiast interesuje coś, co sprawdzi mi się w warunkach ekstremalnych. A jakie to są dla mnie warunki ekstremalne? To są takie, gdzie idę w góry i oprócz śniegu i skały nie ma nic innego. Najprawdopodobniej jest spory mróz, najprawdopodobniej jest ciasno, mało miejsca, niewygodnie. I idąc właśnie zimą w góry na kilka dni, dla mnie najważniejsze jest to, aby móc jak najszybciej ugotować jak najwięcej wody. I tutaj właśnie do gry wchodzi Jetboil, ponieważ opracowali oni taki właśnie fajny system, gdzie w środku tego garnka jest radiator, łączy się to ze sobą. Jest to naprawdę dobrze razem zmocowane, to nigdy mi się nie rozpięło, nigdy to się nie rozłączyło podczas gotowania czy używania, więc to jest naprawdę fajne. I ten system tutaj połączony jest w środku oraz delikatnie osłonięty, plus w środku jest radiator, który pomaga maksymalnie wykorzystać ciepło i nie pozwala, żeby to ciepło było marnowane, tylko praktycznie wszystko idzie tutaj do garnka, do środka, więc woda tutaj gotuje się naprawdę szybko. Strat ciepła jest bardzo mało. Możemy podczas gotowania nawet trzymać go tutaj sobie spokojnie w rękach. Neoprenowa osłonka chroni przed poparzeniem. W trakcie, kiedy woda się nagrzewa, zaczyna gotować. Jest naprawdę fajne źródło ciepła, przy którym można sobie ogrzać ręce. I dzięki temu, że Jetboil bardzo dobrze wykorzystuje to ciepło, to bardzo dobre jest użycie tutaj paliwa. Ostatnio będąc w Dolomitach na noclegu, w Winter Roomie było -3 w pomieszczeniu. Ja potrzebowałem zagotować sobie wodę do termosu, do butelki na noc i na drugi dzień. Najpierw oczywiście musiałem tą wodę stopić ze śniegu i mając tam taki właśnie jeden z mniejszych
palników i taki osobny garnek. Schodziło to bardzo naprawdę długo. Zanim śnieg się roztopi, zrobi się z niego woda, potem zanim ta woda się zagotowała, to niestety trwało to długo i tak kilkukrotne topienie tej wody, ponieważ litr do termosu, tu wchodzi też litr. Przekonałem się na własnej skórze, że te małe palniki jednak mi się nie sprawdzają. Przez wiele lat używałem właśnie Jetboila, to jest model Flash, ale zanim on się generalnie pojawił na rynku, to był taki po prostu zwykły Jetboil, ja miałem go przez dobrych parę lat i tego Jetboila używałem naprawdę w bardzo różnych warunkach i bardzo często w takich zimowych. Nawet żeby po prostu dla fanów sobie zrobić gdzieś w terenie, zagotować sobie jakąś zupkę czy liofila, to gotowałem w nim na rysach w zimie. Gotowałem w zimie gdzieś pod ścianą. Oczywiście Tatry nie trzeba brać kuchenki, to są wyprawy jednodniowe, ale bawiłem się tam, testowałem i używałem go także w Alpach, na przykład na Mont Blanc, tam podczas kilkudniowej wycieczki. Bardzo dobrze się sprawdził. Używałem go również w Argentynie na 2 ekspedycjach w 2016 roku, na ekspedycji Cazadero, 2018 ekspedycja Ojos i tam Jetboil był po prostu nieoceniony. Jetboila używali również nasi pomocnicy, przewodnicy. Oni także dużo gotowali na różnego rodzaju Jetboila, bo macie też możliwość zakupienia takich większych garnków, ale wszystko opiera się o ten sam system. I również bardzo często w Alpach, czy gdzieś na Matterhorn, jak się wybieraliśmy, czy na Breithorn, potem mieliśmy tam nocleg w takim schronie. Jetboil, jeszcze raz Jetboil i zawsze z tego co widziałem, niezależnie od kraju, czy Argentyna, czy gdzieś Alpy, Dolomity, reszta alpinistów, reszta wspinaczy również głównie korzystała z Jetboili. Bardzo często się można pomylić, który jest czyj. Można sobie to podpisać albo mieć różnego koloru te neoprenowe osłonki. I cały ten alpinistyczny, taki wysokogórski świat raczej nie bawi się w jakieś specjalne potrawy, gotowanie, smażenie, chociaż można to zrobić. Są specjalne przejściówki, podstawki, różne wersje Jetboila. To jednak zawsze w pierwszej kolejności najważniejsza jest woda i to dużo wody. Jeżeli tutaj w trakcie dnia powinniśmy wypijać około 2,5-3 litry wody w zależności od rekomendacji, to na takiej wyrypie zimowej, gdzie idziemy na przykład 1000 metrów w pionie, jest zimno, jest śnieg, trzeba się przebijać, to myślę, że z 5 litrów wody dziennie byłoby dobrze wypić. I żeby zrobić 5 litrów wody, trzeba naprawdę masę śniegu natopić. Nie jest to takie łatwe i woda jest naprawdę podstawą, bo potem na przykład wodą można zalać sobie liofila, ale picie i jeszcze raz picie to naprawdę podstawa. Tutaj jak najbardziej można sobie robić w środku jakieś takie, czy jakiś sos sobie zrobić, czy cokolwiek innego ugotować, ale ja nie lubię tego robić, dlatego że potem ten Jetboil w środku jest brudny, tłusty, bardzo trudno to wyczyścić, tym bardziej właśnie w zimie, kiedy nie mamy jakiegoś nielimitowanego dostępu do papieru, jakiejś wody bieżącej, więc ja nie polecam tutaj pakować jedzenia, ja mam go tylko i wyłącznie do gotowania wody, bo bez wody w górach, na takich wielodniowych wyrypach, no po prostu nie ma szans, odwodnimy się. A propos ekspedycji do Argentyny, te butelki Nalgene też są bardzo popularne. Są one pancerne, szczelne i super patentem, jaki się nauczyłem właśnie na tych ekspedycjach do Argentyny, że ogólnie warto sobie zrobić zapas wody na drugi dzień, ponieważ rano wszystko jest zamarznięte, więc warto byłoby sobie narobić wody dzień wcześniej, żeby rano na przykład móc się napić. Ale robiąc wodę, można tutaj wlać od razu po ugotowaniu taką gorącą wodę do tej butelki Nalgene. Ona jest szczelna, ładnie się tutaj zakręca i taką butelkę gorącą wrzucamy jako termofor do śpiwora. Grzeje naprawdę rewelacyjnie, całą noc mamy cieplutko, a rano po prostu możemy już taką chłodną wodę odkręcić, napić się, ona nam w śpiworze też nie zamarznie, bo wielokrotnie miałem tak, że zrobiłem sobie wody w namiocie, zostawiłem na noc, rano już miałem kostkę lodu i od nowa trzeba było to topić, więc te dwie rzeczy naprawdę super się uzupełniają. Jeżeli wybieramy się na jakiś camping, to oczywiście albo do lasu, albo latem gdzieś w Tatry chcemy sobie kawę zrobić na szlaku, to spoko, taki mały palniczek. I czy to będzie na pół godziny zajdzie przy tym jednym kubku kawy, nie ma wielkiego znaczenia, natomiast gdzieś wysoko w górach, w zimie, no i ma to naprawdę duże znaczenie. Kolejnym dla mnie plusem jest prostota i integracja przede wszystkim tego całego systemu, bo jak nakręcimy palnik na kartusz i mamy to połączone z tym garnkiem, to tworzy taką spójną całość. Jeżeli dodamy sobie tutaj taką podstawkę trójnóg na ten kartusz,
to będzie to jeszcze stabilniejsze i często warto to zrobić, ponieważ w zimie nie dość, że jest zimno, to jeszcze rozprężający się gaz powoduje, że ten kartusz robi się jeszcze zimniejszy i często on nam po prostu przymarzał do podłoża. Więc zobaczcie, tutaj gotująca się woda, czy ja trącnę to niechcąco ręką, nawet można to sobie gdzieś kamieniem czy czymkolwiek tutaj przygnieść i przypadkowe trącnięcie tego nie skutkuje wywaleniem się wszystkiego, roznaniem całkowicie. Oczywiście jak zrobię to na tyle mocno, to też jest, ale przypadkowo daje mi to dużo więcej takiej spokojnej głowy, że jest coś stabilne. Zamykam sobie tutaj pokrywkę, to się gotuje. W trakcie gotowania mogę to przestawiać, nie ma problemu. Są też takie specjalne systemy do podwieszania tego całego zestawu. Jest taki trójkącik i można to gotować na przykład wisząc w namiocie na wielkiej ścianie, bo tak właśnie robi wielu alpinistów wielkościanowych, wspinaczy i to sobie wisi w środku podwieszone gdzieś do góry. Gotujemy sobie, to nie musimy nigdzie stawiać, więc to jest taki ewenement, którego po prostu żaden inny palnik nie zrobi. Oczywiście jest już wiele takich zamienników z innych firm, które często gęsto są tańsze, ale też cięższe. I tutaj wielu ludzi właśnie jako minus podaje cenę tam 600 czy 700 zł. Nie wiem w zależności teraz jakie są ceny, jaki sklep, jakie promocje, ale na przykład ten używany w bardzo dobrym stanie kupiłem za 320 zł. Więc można, nie trzeba wydawać nie wiadomo jakiego hajsu na nówki sztuki. W dodatku zintegrowany jest zapalnik piezo, więc wystarczy tylko przekręcić. Jeden wstryczek i jest rakieta. Tym palnikiem posługiwałem się w różnych takich bardzo wymagających sytuacjach. Rzadko były z nim problemy, żeby było gdzieś za zimno, za wietrznie. I tak jak mówię, nawet na szczycie rysów w zimie, czy na ekspedycji Cazadero, bądź Ojos, gdzie gotowaliśmy na 6400 metrów. Jeżeli chcemy się pobawić w jakieś normalne gotowanie, na przykład na patelni albo większy garnek dla paru osób, bo nie ładujemy się albo w takie ekstremalne warunki, albo jest nas kilka osób więcej i chcielibyśmy jednak coś sobie takiego ludzkiego, po ludzku usmażyć, to zakładamy sobie właśnie tutaj taką podstawkę. Jest ona dosyć szeroka, też stabilna, solidna, więc jak ktoś by chciał, to też można sobie spokojnie bardziej skomplikowane potrawy ugotować. Te pokrętło bardziej bym powiedział, że jest takie zero-jedynkowe, dość trudno tutaj wyregulować ten ogień, albo to jest full, albo zero. I w zestawie mamy taki kubeczek, można powiedzieć, z którego się można napić, można na przykład też rozdzielić sobie tam jakieś porcje żywienia z tego jeść, żeby nie brudzić właśnie wewnątrz tego garka, żeby potem nie pić herbaty z jakimś sosem po makaronie czy coś, więc jak chcę, żeby to było czyste, to sobie przekładam tutaj część jedzenia. Bardzo często się po prostu zalewa wrzącą wodą liofa i je się prosto z niego. Działa również jako zakrywka, on bardzo fajnie chroni tutaj ten radiator z płód. I tak naprawdę cały ten zestaw oraz mniejszy gaz, tu jest 230 gramów, 100 gramowy gaz, chowa się również do środka. Teraz przyszedłby jeszcze ten gaz tutaj, kartusz z gazem. I taki gotowy, solidny, zwarty zestaw. Mam tu wszystko, czego potrzebuję. Jest to proste, mocne, niezawodne. I takie rzeczy ja uwielbiam, bo często pcham się w warunki bardzo niekomfortowe i chcę mieć ze sobą sprzęt, na który naprawdę mogę liczyć, jest sprawdzony, a nie z którym muszę walczyć. Ten sprzęt ma mi pomagać, a nie utrudniać życie. Zakrywka ma tutaj takie fajne dziurki, może działać jako sitko albo taki dziubek do lania, bo ściąganie tej pokrywki, jak tutaj jest bardzo gorąco, ledwo zagotowana woda, można by się poparzyć. Można zrobić to przez lejek i w środku jest generalnie w połowie już taka podziałka, która pokazuje, że dotąd tylko lać, więcej nie, to są mniej więcej 2 kubki, ale ja spokojnie lałem dużo więcej. Kwestia jest tylko taka, że w momencie, kiedy woda zaczyna się gotować, bulgotać, to zaczyna pryskać przez te dziurki i się można poparzyć, także robiąc to na własne ryzyko, można spokojnie zagotować i ten 1 kubek więcej. Ja tak właśnie robiłem. Także to jest moja recenzja bardziej z punktu widzenia alpinisty, czyli na takich wyrypach, gdzie było już poważniej, warunki były dużo trudniejsze, było wysoko, bardzo zimno. A w tym odcinku to już wszystko. Zerknijcie sobie na te linki na dole, które Wam podałem do innych fajnych, ciekawych rzeczy, które mi się sprawdzają oraz do tego wspinaczkowego wideobooka. Widzimy się w następnym odcinku. Dzięki, cześć!